Jakaś stara kurtka, śnięta ryba. 3,73. Chyba dobra cena. Starlink. I chcieliśmy wypróbować, jak to działa na jachcie. Pytają nas czasem, a nie nudno wam na tym jachcie? Jest port w Aliverii, jaki jest, każdy widzi. Jest tutaj troszeczkę przemysłu, bo jest elektrownia, jest fabryka cementu, no ale jest też keja, przy której stoją statki rybackie, no i gościnne statki żeglarskie. Problem jest w tej zatoce, bo w tej zatoce jest podobno dość dużo starych łańcuchów, starych kamieni, mooringów, więc troszkę się obawiamy o naszą kotwicę, ale za to jest bardzo głęboko, bo tutaj przy samej kei jest 7 metrów po tej stronie. Wcześniej parkowaliśmy po drugiej stronie, no ale nas przegonili, więc wylądowaliśmy tutaj. A tutaj też nie jest tak najpiękniej, bo tu na przykład jest jakaś stara kurtka, śnięta ryba, no i różne takie średnio przyjemne rzeczy, no ale w sumie miasteczko takie sobie fajne. Miasteczko, właśnie opowiadam o miasteczku. Jak ci się podoba to miasteczko? Na stronach internetowych to miasteczko, turystycznych stronach internetowych to miasteczko jest opisane nowoczesne, nadmorskie miasteczko o znaczeniu ekonomicznym. Co się przekłada na to, że z plaży widać kominy fabryczne. Także ja sądzę, że to jest idealne miejsce na wakacje dla pracocholicznego pracownika, nie wiem, fabryki Fiat czy jakiejś cementowni, bo będzie się tu czuł jak w domu. No i bardzo mi się podoba to podsumowanie. W międzyczasie tutaj przyszła pani z kapitanatu, Olne się nazywa tutaj, i właśnie wziąłem dokumenty. No i lecę zapłacić. Idziemy. Wziąłem 25 euro, no zobaczymy, czy to wystarczy. Powinno chyba. Więc pani nam mówi, że tutaj jest jeden system na Ewi, więc pytała nas, czy byliśmy już w jakimś porcie na Ewi. Byliśmy w Carritos, ale tam nie płaciliśmy nic, więc nie mogła nas znaleźć systemy. No ale teraz już będziemy w systemie i w kolejnych portach pewnie nas będą mieli. No, sprawdzimy. Thank you very much. Thank you. Okay. No więc zapłaciliśmy, 25 wystarczyło, a zapłaciliśmy 3,73. Chyba dobra cena. Mamy na jachcie takie oto niepozorne urządzenie w kształcie prostokąta. Przesyłka od Elona Muska. Starlink. I chcieliśmy wypróbować, jak to działa na jachcie. Takie urządzenie, ono nie jest za duże, powinno być na górze, tak żeby widziało satelity. Tych satelitów jest ile? Kilkadziesiąt tysięcy? Kilkanaście tysięcy? Nie powiem tam. Dużo. No, dużo jest. Dużo z tych satelitów, więc dużo do oglądania. No i efekt ma być taki, że ma być internet wszędzie. Również na jachcie, na środku morza. Tutaj Tomek ma plan teraz taki rezydencki, można tak powiedzieć, nie? Tak, i on jest w zasadzie powiązany z lokalnym adresem w Grecji. Tak, jest powiązany z lokalnym adresem w Grecji, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Podobno ma to działać, ale są też plany takie roamingowe, takie, że można... Morskie są. Są morskie, są kamperowe, które podobno działają na jachcie. No i przetestujemy, zobaczymy. No, abonament taki płacisz w Grecji akurat jest bardzo niski, bo to jest chyba 40 euro.
Więc w Polsce to jest drożej. Ale w Grecji, w krajach Morza Śródziemnego to jest około 40 euro. Wszędzie, zdaje się. No i oprócz takiej anteny jeszcze jest router. Taki ładny routerek. Jest zasilacz, również ładny. No i jest też długi kabelek. 15 metrów kabelka. No to co? Musimy najpierw znaleźć jakieś miejsce, żeby tę antenę umieścić, nie? Burt, żeby nie pod bombą. Tak. No dobra, spróbujemy gdzieś znaleźć miejsce. Teraz musimy oczywiście podłączyć do zasilania. Antena, nie, to nie jest, to jest kabel sieciowy, tak? Kabel sieciowy jest już podłączony. Zasila antenę i jednocześnie przenosi dane. Czyli... Tak, jest kabel sieciowy, który zasila antenę. On idzie do routera i przenosi dane i musimy oczywiście teraz podpiąć do prądu. Żeby podpiąć do prądu, mamy inwerter, czyli możemy używać 230 V również na morzu, wtedy gdy nie jesteśmy podpięci do prądu na kei. Ale ponieważ dość dużo energii zużywa ten inwerter do tego, to uruchomimy silnik, żeby się wesprzeć po prostu silnikiem, żeby ładował. No. Tak. Tak. Lub dobrze naładowane akumulatory, mówi Tomek, i to prawda. No więc mamy kabelek wystający tutaj przez okno. Ciekaw jestem, czy to się zamknie. No na zasadzie można by zamknąć. No i tutaj taki długi kabel, który no pewnie jest za długi, no ale dobrze. Kabla nie będziemy, Tomek mówi, żeby nie przycinać kabla, więc nie będziemy tego robić. Tutaj z kolei montujemy zasilacz. No i zaraz będziemy się bawić. Tutaj na routerze po prostu są dwa kable. Jeden jest do zasilania i jeden idzie do anteny. I to tyle. Wszystko. A tutaj jest po prostu zwykły zasilacz na 230 V. I to tyle. No i kolejna rzecz to odpalamy aplikację. No i co? Pewnie będziemy musieli jakoś pozycjonować tę antenę, czy nie? Teoretycznie tak, ale... Stargate. Taka jest nazwa sieci. To chwilkę trwa. Starlink wyszukuje satelity. To może potrwać 2-3 minuty, więc zrobimy krótką przerwę i wracamy, gdy znajdzie coś. Kolejny etap: obliczanie orientacji, czyli komunikuje się z satelitami, aby określić, w którą stronę jest skierowany. No dobra, czekamy. Ponieważ jest to stacjonarne lokalizacja, no to on się zorientował, że jest w jakiejś innej lokalizacji i napisał nam, że to jest nieoczekiwana lokalizacja, czyli nie w tej lokalizacji, w której zarejestrowano. Tak. Zarejestrowaliśmy na Krecie, a jesteśmy teraz na północ od Aten. No więc okazało się, że Starlink pokazuje nieoczekiwaną lokalizację i nie chce się połączyć. To znaczy połączył się, widzi internet, natomiast jest kwestia abonamentu, ustawień usługi. Połączył się ze Starlinkiem, połączył się z satelitą, no bo ściągnął download właśnie przez satelitę, więc to znaczy, że jest połączenie. Natomiast spróbujemy teraz zmienić jakiś plan, chyba tak, albo adres, albo plan zmienimy, żeby zadziałał tutaj. No dobrze, to kłopoty są, ale Tomek właśnie zmienił plan na mobilny, tak? Czyli tak. Miałeś stacjonarny za 40 euro, zmieniłeś na mobilny za 50 euro. 72 jak się O, 72 euro. Na całą Grecję. I to jest na całą Grecję, czyli ale to jest w zasadzie na kampery, tak?
Nie, Na morze też, Na tak? morze też. Na morze Są też. przybrzeżne, podejrzewam, że na obszarze całej No Grecji. to przy brzegu pływamy. No dobra, co mamy? I jeszcze Próbujemy. troszeczkę poprawiłem spozycjonowanie naszej anteny, która jest teraz praktycznie idealnie spozycjonowana, jak widać. No, działa. I to całkiem nieźle działa. No, przed chwilą miałem 300 coś, ale to oczywiście jest zależne od tego. No, łódka się buja troszeczkę, tak? Więc on ma raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie nie źle. Download mamy całkiem niezły, a upload no zawsze będzie niższy, ale jest okej. 15, 14. No, i on sobie powoli pozycjonuje. Nie będzie miał szans, bo jak będziemy płynąć, to będziemy zmieniać pozycję. No ale tak to wygląda. Czasem człowiek na jachcie czuje się jak w bajce, czy mówiąc ściślej, kreskówce. W kreskówce miś Jogi łapie na wędkę starą puszkę, a my na naszą kotwicę złapaliśmy starą kotwicę. Zardzewiałą staruszkę bez łańcucha. Jak się jej pozbyć? Bosak jest zbyt delikatny. Przyciągnęliśmy przez nią linę, obłożyliśmy na knadze, opuściliśmy naszą kotwicę i uwolniliśmy się od balastu. Pytają nas czasem, a nie nudno wam na tym jachcie? Dziś nie jest nudno, dziś jest relaksująco. A w ogóle życie na jachcie jest po prostu życiem. Czasem wieje i przegina, że prawie leżysz. Czasem cisza, stoisz na środku morza i jeśli chcesz ruszyć, musisz tę ciszę rozbić warczeniem silnika. Czasem coś się psuje i psioczysz tak, że eleganckie towarzystwo zatyka uszy i robi oburzone miny. A czasem jesteś w zatoce, wskakujesz do wody i czujesz, że jesteś w niebie. Niby w zatoce, a w niebie. Nie, na jachcie nie jest nudno. W następnym odcinku będziemy przepływać przez cieśninę Euripos. Miniemy wystający maszt zatopionego statku cargo, a potem będziemy czekać północy, aż otworzy się most i wypuści nas na szersze wody. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.